Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na tydzień makijażu nową paletką Sky Whispers od The Dots. Ta premiera jest absolutnie przepiękna i jaram się nią na maksa. Nie wiedziałam, że coś tak w najbliższym czasie się pojawi, a tutaj taka niespodzianka, piękna paleta, która będzie absolutnie idealna na wiosnę, na lato, ale oczywiście nie tylko. No i mamy tutaj 10 matowych cieni. Po prostu ta kolorystyka I love it. Jak usłyszałam, że to ma być pastelowa paleta, mówię, no kurczę, super, pastelki na wiosnę, na lato, ideolo. Ale jak zobaczyłam to, że to nie są takie typowe pastelki, jak wszystkie inne, że to nie są takie po prostu żywe, cukierkowe pastele, tylko one są takie lekko przybrudzone, takie muted, takie przygaszone, mają w sobie troszkę takiego brudku i pomyślałam sobie, że to będzie świetna paleta, żeby stworzyć zarówno takie, no właśnie, cukierkowe, pastelowe makijaże, ale też właśnie trochę bardziej grunge'owe, lekko przydymione, takie wiecie, takie troszkę brudne. No po prostu jaram się tą paletą na maksa. Uwielbiam pracować matowymi cieniami i The Dots ma znakomite maty, więc bardzo zachęcam Was do tego, żeby wypróbować te cienie. I co jest najwspanialsze, to to, że możecie kupić sobie całą tą paletkę, ale też możecie kupić set tych cieni osobno. Możecie też kupić oddzielnie po prostu paletkę samą bez cieni, albo no cienie pojedyncze. Tutaj możemy sobie tak otworzyć tą paletkę w ten sposób i tutaj wycisnąć sobie te cienie i poprzestawiać, poprzekładać tak jak chcemy. Tutaj zmieści się albo takie specjalne narzędzie, albo nawet wiecie, jakiś zwykły cienki pędzelek czy wykałaczka do zębów, żeby sobie po prostu te cienie wyciągnąć. Albo no jak macie oczywiście taki magnesik typowy, gdzieś tutaj go miałam, taki wiecie, magnesik, no to oczywiście możemy sobie też wyciągnąć magnesikiem, ale wydaje mi się, że ja uwielbiam The Dots właśnie za to podejście, że oni starają się być trochę bardziej zrównoważeni, że no nie są za takim fast beauty, żeby jak najszybciej coś wypuścić, byle jak i żeby co chwila była nowa premiera, tylko te rzeczy są przemyślane, jest masa prób, masa testów i tak dalej, żeby coś takiego powstało i jeszcze właśnie, żeby jeszcze mądrzej kupować i jeszcze rozsądniej kupować, to możemy sobie kupić pojedyncze cienie, możemy sobie kupić całą paletę, możemy sobie powymieniać się, poprzekładać i tak dalej. I to jest bardzo mądre, bo każdy kupi sobie to, co faktycznie będzie mu pasować. Czyli jak ktoś nienawidzi turkusów, to nie musi kupować turkusów, tylko może kupić po prostu tylko część tych cieni, a potem zastąpić je jakimiś innymi. Dla mnie to jest mega mądre i ja bardzo to propsuję, dlatego chcę tą markę na kanale pokazywać. Ja tą paletkę dostałam w prezencie. Jestem na liście PR-owej The Dots, więc wszystkie rzeczy tak naprawdę dostaję. Nie jestem zobowiązana do nagrywania żadnego odcinka, ale bardzo bym chciała pokazać Wam, jak cudowne są te cienie i jak piękna jest ta paleta i ile można za jej pomocą stworzyć. Więc jeżeli interesuje Was taka kolorystyka i ta paletka i szukacie jakichś fajnych pomysłów na makijaże, no to gorąco zachęcam, aby obejrzeć i zainspirować się. A i pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę kupić coś od The Dots, to mam do nich kod rabatowy na hasło Red My Lips Art. Macie -10 na wszystko, nawet na produkty przecenione. Także jeżeli coś Was interesuje The Dots, to możecie sobie z tego kodu skorzystać. Zaczynamy dzisiaj moimi ulubionymi kolorami. Wołają mnie bardzo te oliwkowo zgniłe zielenie. Zacznę sobie cieniem Sunlit Ray, tym jasnym groszkowym odcieniem i na powiekę nałożyłam bazę, która lekko wyrównuje koloryt powieki, no bo pracujemy sobie na pastelach, na jasnych kolorach, więc tutaj dobrze jest sobie no, mieć jakąś taką jasną bazę albo białą w ogóle. I na dolną powiekę od razu też nakładam ten sam kolor. I teraz Olive Drift, czyli ten ciemniejszy, który nakładam sobie na pozostałą część powieki, więc tym jasnym sobie tutaj zbudowałam załamanie powieki i powyżej tak porozcierałam. A teraz dodajemy sobie głębi, dodając taki ciemniejszy. Zobaczcie, naprawdę bardzo fajne są te kolory. I na dolną powiekę to samo. Piękne kolory. Troszeczkę przyciemniam sobie też sam wewnętrzny kącik. Dla mnie jak jest takie oko jakby przydymione delikatnie, to musi być ten kącik ciemny. Jakoś mi się inaczej nie podoba po prostu. Więc dokładam sobie tej oliwki
też w kąciki. I wracam sobie do Sunlit Ray, żeby jeszcze raz wszystko ładnie tutaj połączyć. Mam kredki w całym mnóstwie różnych kolorów, ale wiecie co, nie spotkałam się nigdy z kredką do oczu w takim odcieniu zieleni. Bardzo często są takie turkusowe, takie trawiaste zielenie, takie choinkowe odcienie, ale powiem Wam, że na przykład takich bardziej oliwkowych zieleni w ogóle nie ma. Nie żebym teraz koniecznie potrzebowała, ale tak sobie pomyślałam teraz, że w sumie nie ma takich kolorów. Pewnie gdzieś tam są, co nie? Ja sobie w każdym razie biorę kredkę brązową na linię wodną i leciutko rozcieram palcem. Ona jest bardzo mięciutka, to jest ta z Glam Shopu, więc można sobie paluszkiem tak, wiecie, bardzo ostrożnie podotykać i zobaczcie, że ona sama się tak przydymiła dodatkowo. Możemy sobie to oczywiście jeszcze poprawić troszkę pędzelkiem, ale już takie wstępne właśnie rozcieranie mamy z głowy. I biorę sobie do tego brązową maskarę. To jest bardzo prosty makijaż, ale to jest totalnie mój klimat. Po prostu kocham te zielenie, są po prostu przepiękne. Trochę kojarzą mi się z zieleniami z Undergrowth, no nie? Że takie właśnie, takie zgniłki przepiękne. Więc kto by się spodziewał, że w pastelowej palecie otrzymamy takie przepiękne zgniłki i do tego jeszcze możemy zrobić sobie taki oto lekko przysmołczony make-up w lekko grunge'owym klimacie. I love it. Zamiast palety chciałam Wam pokazać moje szkice. Moją rozpiskę makijażową na odcinek. Anyway, dzisiaj robimy taki bardzo multikolorowy look z beżowym eyelinerem. Myślę, że jako bazę połączę sobie bazę z białym kolor fixem, żeby mocniej wydobyć kolor. Nie jest to konieczne, ale biel zawsze, wiecie, fajniej, mocniej wydobywa nam pastele. Dlatego ja sobie zrobię taką subtelną bazę. Tłumacz. No i tak naprawdę teraz to, wiecie, jest zabawa. Więc zaczniemy sobie od tego koloru, czyli Sunlit Ray pod łukiem brwiowym. Wziąłam sobie taki syntetyczny, spłaszczony pędzelek do właśnie wklepywania. Teraz może Mint Storm. Zewnętrzny kącik. Niech sobie tutaj będzie troszkę przyciemniony. No powiem Wam, że zobaczcie, jak się wklepuje, to naprawdę bardzo fajne, nasycone są te pastele. Na razie nie przejmuję się plamistością tego makijażu i tym, że wszystko nie jest idealnie roztarte, no bo będę tutaj budować sobie te kolory, nakładać jeden na drugi, więc na razie jakoś specjalnie kształt nas nie interesuje. Natomiast ja chcę, żeby on był troszeczkę taki chaotyczno-plamisty. Teraz może wezmę sobie Coral Sunrise i nałożę go tutaj, ale ten jest śliczny. I ten sam kolor nałożę sobie trochę na środek dolnej powieki. O tak, pyk, pyk, pyk. Teraz może Moonlit Blossom, fiolecik, ten najciemniejszy, na dolną powiekę w zewnętrznej 1/3. Może Aqua Breeze na środek powieki. Też by było spoczko zrobić sobie niesymetrycznie, czyli na tym oku inaczej rozłożyć kolory, a na drugim inaczej. To też by było mega fajne moim zdaniem. No ale tak już jest troszkę, wiecie, bezpieczniej dla tych, co się boją aż takich eksperymentów. Teraz sięgnę sobie po puszysty pędzelek i po może Plum Dusk. Trochę tutaj. Chcę, żeby on już był takim trochę blendującym kolorem, ale nie za bardzo, więc tego trochę wklepuję, trochę tutaj blenduję i jakoś tak uzupełniam te luki. No bo zobaczcie, mamy tutaj już większość powieki pokrytą, ale jeszcze mamy kilka miejsc, kilka przestrzeni, w które możemy wcisnąć jakiś kolor, więc właśnie tutaj mi brakuje. Tutaj na pewno czegoś nam brakuje. Wewnętrzny kącik jeszcze. Myślę, że w sam wewnętrzny kącik nałożymy sobie ten jaśniutki róż. To jest Lilac Mist. Sam kąciczek tutaj. Wracam chyba sobie do Sunlit Ray i nałożę go tu. Jakoś mi brakuje właśnie tutaj tej nutki zieleni. Żółto-zieleni, bo to jest coś tak pomiędzy taki odcień. Groszkowy dla mnie. I tu wydaje mi się, że wrócę sobie do Plum Dusk, by tutaj jeszcze coś dołożyć. I tylko gdzie sobie rozblenduję niektóre kolorki, jakoś tak troszkę ładniej połączę. No, żeby nie było aż tak, wiecie, chaotycznie i nieestetycznie, ale generalnie to róbcie jak chcecie. Jak potrzebujecie więcej estetyki, żeby w tym było, no to na pewno warto sobie to wszystko ładnie rozblendować. Jak chcecie, żeby było bardziej fun, edytorialowo, możecie sobie tego nie blendować, bo uważam, że jeżeli zrobimy sobie ładny, precyzyjny makijaż skóry, wiecie, dopracujemy sobie tutaj ładnie rzęs i tak dalej, to ta taka chaotyczność i nieestetyczność będzie na plus.
W sensie ona się obroni. To było fun part, a teraz przechodzimy do drugiego fun part. Biorę się za beżowy eyeliner. Mój jest akurat z Glam Shopu, to jest rozjaśniacz. Dodałam do niego troszeczkę płynu Duraline, bo na precyzyjne kreski wpływa przede wszystkim konsystencja eyelinera. Jak będzie bardzo gęsty, to będzie ciągnąć skórę i nie będzie takiego, wiecie, gładkiego, równego efektu. Więc biorę sobie trochę tego eyelinera, no i maluję jakieś tam kreski. Jeszcze nie wiem, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Może właśnie coś takiego tutaj, takiego, o. Jakiś włosek, który może mi tutaj wszystko zrujnować. Więc może tak najpierw lekko naszkicuję sobie. O, może coś w ten deseń właśnie. Jakieś takie fiku-miku. Taka chmurka troszkę nam powstała. To jest taki wstępny szkic. Zaraz sobie będę te linie poprawiać. Ale to chyba sobie zrobię poza kamerą, bo niewygodnie mi tutaj jest się pokazywać do kamery. Muszę tutaj sobie wygodniej ułożyć głowę, wygodniej ułożyć rękę, bliżej przybliżyć lusterko. No, ale widzimy tutaj wstępnie, jak to wygląda. Takie coś. Może sobie jeszcze tutaj coś pokombinuję, ale poprawiam i zaraz do Was wracam. To tak, żeby nie było wątpliwości. Jestem aktualnie w wygodnej pozycji dla mnie. Więc na pewno widzicie wszystko, co robię na prawym oku teraz. Ok, i skończyło się na czymś takim, czyli takiej jakby głównej fali, plus takiej jednej takiej dodatkowej, żeby wprowadzić coś troszeczkę więcej, żeby nie było aż tak płasko. Także wydaje mi się, że to jest tyle. Jeżeli chodzi o makijaż oka, możemy sobie wytuszować rzęsy. I tutaj, żeby nie robić konkurencji dla naszych super kolorów, no to stawiam na standardową czarną maskarę. I wykończony makijaż prezentuje się w ten sposób. No uważam, że ten multikolorowy, pastelowy look wyszedł przepięknie. Wszystkie te kolory pięknie ze sobą grają, więc to jest mega fajne w tej palecie, że jakiego koloru z jakim byście nie połączyli, każde połączenie będzie wyglądało fantastycznie i ten makijaż świetnie to udowadnia, bo te kolory wyglądają po prostu przepięknie, a jeszcze ten delikatny element tego beżowego eyelinera, który nie jest krzykliwy, nie jest rzucający się w oko, ale jednak coś ciekawego do tego makijażu wprowadza, no myślę, że wygląda to absolutnie prześlicznie. Dzisiaj pójdziemy w fiolety i połączymy je z brzoskwinią, ponieważ jest to przecudowne połączenie i musimy koniecznie je zrobić i musicie zobaczyć na własne oczy. Zaczynam sobie od Moonlit Blossom. Jakoś tak ciemno tu dzisiaj. Bardzo pochmurny i deszczowy dzień dzisiaj i od razu widać na nagraniu, że jakoś tak jest buro. No i ten Moonlit Blossom nakładam sobie w zewnętrznym kąciku i lekko wyciągam, bo będę chciała też zrobić kreskę, więc żeby, wiecie, ten makijaż miał taki lekko wydłużony kształt, to wszystko będzie się ładnie, że tak powiem, kleić. I w ogóle ten makijaż, ja widzę, żeby on miał klimat takiego, no był taki trendzik, mini trendzik na tak zwany Dead Fairy Makeup, czyli właśnie odcienie takie brudno-pastelowe, więc niby wróżkowe, niby kolorowe, ale takie właśnie troszkę brudaski i wydaje mi się, że właśnie ten makijaż to będzie taki klimat Dead Fairy Makeup. Takiej wróżki, która już się rozkłada. I tym samym odcieniem jadę teraz w wewnętrzne. Ładny ten fiolecik jest. Ja nie jestem jakąś wielką fanką fioletów, ale ten mi się podoba. Bardzo dużo osób lubi fioletowe makijaże i fiolet w makijażu. A ja bym powiedziała, że to jest chyba mój najmniej ulubiony kolor w makijażu, nie? Także no, cała ja. Chociaż nie mówię, zrobiłam w swoim życiu nie jeden fajny fioletowy make-up, który mi się podobał, ale jakoś tak ciągnie mnie do fioletów najmniej po prostu. Jak mam paletkę i mam sobie wybrać jakiś kolor, który bym miała ochotę sobie użyć, to po fiolet sięgnę jako ostatni. Ewentualnie sięgnę po niego, dlatego żebym po niego normalnie nie sięgnęła. O, to prędzej taki mam tryb rozumowania. No nic, słuchajcie, jedziemy dalej. I myślę, żeby użyć sobie tej brzoskwini teraz, czyli Coral Sunrise. I chyba sobie jeszcze na środek nałożymy troszeczkę tego jaśniejszego brzoskwinka, ale to za chwilkę. No zobaczcie, no fiolet i brzoskwinia to jest coś pięknego. To dołożę troszkę Pink Cirrus na sam środeczek, żeby jeszcze odrobinkę rozjaśnić. Ten koral nałożę również na dolnej powiece, w wewnętrznym kąciku. Wracam sobie do Moonlit Blossom na dolną powiekę i tutaj do połowy, tak żeby spotkał się z brzoskwinią. W sam wewnętrzny kącik ten jaśniusieńki, żeby też zrobić taki,
większy trójwymiar, powiedzmy, większą głębię. I ten sam odcień koralowy chciałabym nałożyć tutaj blisko pod łukiem brwiowym. Ja bym do tego dodała, tak się właśnie zastanawiam, czy tą zieleń, czy chyba tą zieleń bym chciała tutaj dodać jeszcze. To jest Sage Horizon. Wydaje mi się, że do Dead Fairy Makeup będzie tutaj idealne i wydaje mi się, żeby go tutaj nałożyć na łączenie, na załamanie powieki, tak żeby tu mi się troszkę zblendował z fioletem i tutaj połączył z wewnętrznym kącikiem. Może nawet troszkę za ciemny. To rozblenduję to wszystko Aqua Breeze'em. Przeszłabym sobie teraz do Plum Dusk. Właściwie miałam to zrobić wcześniej, żeby tak rozblendować ten fiolet właśnie tym różanym, delikatnie odcieniem. Tak, brakowało czegoś takiego, co by rozmiękczyło te wszystkie rzeczy. I że brakuje mi na dolnej powiece, tak żeby coś troszkę więcej się działo, to wezmę sobie Aqua Breeze i nałożę tak tutaj pomiędzy brzoskwinię a fiolet. Tu wyszedł bardziej niebieski, śmiesznie. A wewnętrzny kącik Lilac Mist. Chcę, żeby te fioletoróże tutaj grały główną rolę, ale w towarzystwie innych kolorów. Może jeszcze ciutkę tutaj. Jest. I tutaj dla kontrastu i rozjaśnienia. I myślę, że jest elegancko. Brudno i ciekawie. Jeszcze chciałabym zrobić sobie do tego kreskę. I chyba pójdziemy w klasyczną czarną, żeby już, wiecie, nie przesadzać tutaj z kolorami. I chcę, żeby ona była taka dosyć długa i cienka. A jak wyjdzie, to się okaże. Okej, zaznaczyłam sobie też delikatnie wewnętrzne kąciki. No i teraz sięgam po tusz do rzęs. Tuszujemy rzęsy i wykańczamy makijaż. Okej, czy wyglądam jak zgniła wróżka? Oczywiście w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jak na Dead Fairy Makeup musiałam postawić na troszkę mniej oczywisty odcień na policzkach. Postawiłam na fiolet, ten z Singe Beauty, on dał mi taki ładny blask, no i właśnie bardziej fioletowy odcień, więc fajnie tutaj się zgrywa z makijażem oka. Na nosku mam też troszeczkę tego różu i malutkie takie serduszko, a na usta postawiłam na taką chłodniejszą, neutralną konturówkę, taki srebrzysty błyszczyk, ale też wklepałam ociupinkę fioletowej pomadki, żeby też była taka nuteczka fioletu na tych ustach, więc wszystko się fajnie zgrywa, ale nie jest zbyt awangardowo. Powiem Wam, że ten make-up, chociaż taki mocno jakby kolorowy, jest tutaj i kreska, i też sobie dokleiłam półeczki rzęs, bo mam jakieś wybrakowane ostatnio rzęsy, to powiem Wam, że jakoś tak, nie wiem, jakiś taki elegancki dla mnie jest ten look. Ale wiecie, ja mam trochę inne standardy po prostu. No dla mnie ja się czuję bardzo elegancko. Bardzo elegancko, piękny jest ten make-up. Dzisiaj zrobimy tak banalny, że aż prymitywny makijaż, aż mi wstyd, że w ogóle będziemy taki makijaż robić. I muszę przygotować sobie tą okolicę korektorem. Nakładam po kropeczce, rozklepuję gąbeczkę. Jak zobaczyłam ten odcień, to od razu pomyślałam, że będzie pięknie wyglądać właśnie w tej okolicy, tutaj wewnętrznym kąciku, więc to będzie tyle. Także biorę sobie ten turkusik, to był chyba Aqua Breeze i wklepuję sobie wewnętrzny kącik, ale właśnie tak, żeby zjechać też troszeczkę tutaj w... Kurde, no ostatnio wyleciała mi ta nazwa z głowy, nie mogę sobie przypomnieć, co to jest. Linia wodna? Nie. Dolina Łez. O, Dolina Łez. Okej. Dzięki za pomoc. Także w Dolinę Łez tutaj, żeby sobie wjechać i trochę wyżej, tak żeby był taki mega, wiecie, mega po prostu turkusowy, miętowy akcent. I wiecie co, pomyślałam sobie, że no ta paleta, w związku z tym, że jest cała matowa, no to mamy same matowe makijaże. Ale oczywiście to nie znaczy, że możemy zrobić tylko matowe makijaże, bo możemy je sobie połączyć z jakimiś innymi cudeńkami. Więc może w tym makijażu nałożymy sobie troszkę błysku na powiekę. Co wy na to? Ja wiem, że to wykracza poza nasze, wiecie, jakieś tutaj zasady i standardy. No ale wiecie, no wyobraźcie sobie to, po prostu i koniec, a troszkę błysku tutaj, nie? Można i tak. A jestem praktycznie pewna, że każdy z nas chociaż ma chociaż jeden błyszczący cień w swojej chacie, więc da radę. Zrobimy tak. Tak jest. I ja sobie chyba wezmę ten mój cień w kremie od Belle, jako taką, powiedzmy, bazę. Ja bardzo polecam sobie te cienie, jak jeszcze macie, rozklepywać, nakładać pędzelkiem. Mam wrażenie, że dużo fajniej wyglądają. I na wierzch nałożę sobie odrobinę tego cienia, też z The Dots, i to jest Peach Cobbler. On jest taki, no niby jest brzoskwiniowy, ale błyszczy się na niebiesko, więc tak troszeczkę sobie doklepię
żeby mieć więcej niebieskości po prostu tutaj. I zastanawiam się, czy nie chciałabym takiej delikatnej kreseczki, może też miętową sobie zrobić? Skoro chodzi za mną taka myśl, to chyba muszę spróbować. Troszkę cute. Zobaczcie, podoba mi się to. No jak już pastelowym cieniem można zrobić taką kreseczkę, to ja jestem w domu. Teraz mi przyszło do głowy, czy ja chcę czarne rzęsy, czy ja chcę kolorowe rzęsy. Jeśli kolorowe, to albo zielone mogłoby spoko wyglądać, tylko by odciągnęło uwagę od tego pięknego turkusu. Niebieskie na pewno byłyby fantastyczne. Niebieski jest całkiem, albo mam taki właśnie, taki trochę morsko-turkusowy, ale troszkę ciemniejszy. I nie wiem, czy po prostu czarne, ładne czarne. Ja to mam problemy, co? No nic, zrobię czarne, może niebieskie. A ratunku! Herbata mi na pewno pomoże. Dobra, spróbuję niebieską i zobaczymy, jak wygląda z niebieską, w razie czego pokryję sobie po prostu czarną. O, tak będzie najlepiej. Niebieska spoko, ale chyba jednak wracam sobie do czarnej. To jest takie cutie patootie. To jest śliczne. To jest takie proste, a takie śliczne. I to się nie rzuca w oczy, ale jednak trochę się rzuca w oczy. I to jest delikatne, ale charakterystyczne. Lubimy. Ja wiedziałam, że ten kolor jest po prostu stworzony do tego, żeby tutaj porządnie nawalić w wewnętrznym kąciku. No ja uważam, że wygląda super. I ta kreseczka nawet tutaj jest taka fajnie widoczna. Spoczko. Myślę, że bez błyszczących cieni też by było generalnie elegancko, no bo jak mam otwarte oko, to w zasadzie nic nie widać, żeby się błyszczało, prawda? Tylko widać ten zarąbisty kącik, taki mocny, kolorowy. Ale odrobinka błysku myślę, że też tutaj fajnie zadziałała. Jest jeszcze bardziej cutie patootie. Dzisiaj jedziemy z zieleniami. Chcę pomieszać sobie te chłodniejsze zielenie z tymi cieplejszymi. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zacznę sobie od Mint Storm, bo jest najciemniejszy, więc zbuduję sobie nim zewnętrzny kącik. Leciutko go sobie tak wyciągam i zaznaczam sobie też tutaj tą linię od brwi do nosa. Ten sam kolor nakładam na dolną powiekę i tutaj tak po całości jadę sobie blisko linii rzęs, ale że mam dosyć spory pędzelek, no to wiadomo, że to się już automatycznie rozciera obszerniej. Teraz biorę się za tą cieplejszą zieleń Olive Drift i rozcieram sobie wszystko. Tutaj sobie bardziej wyciągam. Wchodzę sobie też w załamanie powieki. Tutaj sobie też rozcieram. I fajnie grają te kolory. Tak wiecie, niestandardowo, no bo mamy taki szałwiowo-chłodniejszy zielony i oliwkowo-cieplejszy. Ale fajnie właśnie to wygląda, że jest taki zielono-zielony, ale coś się dzieje więcej w tym makijażu. Jedziemy dalej z rozcieraniem i teraz sięgnę sobie po brzoskwinie, czyli Coral Sunrise. I jeszcze sobie dokładam tego odcienia. Ładnie, ładnie. Rozcieram sobie tutaj od wewnętrznego kącika. Dalej sobie rozcieram tutaj załamanie powieki. Zobaczcie, jak te kolory pięknie się ze sobą łączą, jak one pięknie razem wyglądają. Ta nutka brzoskwini jest cudowna. Cudowna. Wszystko sobie ładnie tutaj blenduję. Tutaj troszeczkę, dolna powieka też troszeczkę i na środek powieki też dokładam ten sam odcień. Także na tą część tutaj nie pokrytą jeszcze żadnym cieniem. Bardzo ładnie ta brzoskwinka tutaj wygląda w towarzystwie tych zieleni. I teraz biorę sobie ten jaśniejszy i nakładam pod sam łuk brwiowy, żeby subtelnie odizolować te kolory i rozjaśnić. I biorę sobie jeszcze ten mój ulubiony Sunlit Ray do wewnętrznego kącika. Także powieka tutaj ruchoma, wewnętrzny kącik i troszkę na dole też. No petarda te kolory, petarda. Można sobie też jakiś błysk fajny dołożyć, też będzie super. Na linię wodną nałożę sobie jeszcze trochę kredki. Może być czarna, brązowa, zielona. Ja mam akurat taką trochę morską, bo chyba nie chcę czarnej. I delikatnie pędzelkiem próbuję połączyć tą kredkę z cieniami. Troszkę zaznaczę wewnętrzny kącik, żeby
było oko bardziej powiększone i takie zdefiniowane. No i myślę, że możemy tuszować rzęsy. Także biorę się za klasyczną czarną maskarę. I makijaż jest gotowy. Połączyłam go z brzoskwiniowym różem i lekko takimi zgaszono-brzoskwiniowymi ustami. No, delikatnie wklepałam sobie jeszcze na koniec cienie, czyli właśnie ten mój ulubiony i ten brzoskwiniowy, tak żeby jeszcze mocniej wydobyć kolor, a to tak właśnie tylko tak na koniec, żeby sobie doklepać. Znów przyklejałam sobie połóweczki rzęs, bo mówię Wam, no jakieś takie mam ostatnio wybrakowane rzęsy, więc przy mocniejszych makijażach po prostu no moje nie dają rady. Powypadało mi, mam taką dziurę, wiecie, w rzęsach, powypadały mi, troszkę się wymieniają i po prostu no nie wygląda to. Także... No, taki make-up. Troszkę klasycznego cieniowania, troszkę nieklasycznego, ale te połączenie kolorów, te zielenie, ciepłe, chłodne, ta brzoskwinka skradło moje serducho totalnie. Myślę, że dzisiaj pójdziemy sobie w coś bardziej wyciągniętego. I myślę, że ta wyciągniętość będzie zrobiona fioletem, więc zacznę sobie od kredki. Nie mam kredki w idealnym odcieniu, ale myślę, że nie powinno to nam w niczym przeszkadzać, bo i tak pokryjemy sobie potem kredkę cieniem, a to będzie tylko taka baza, która pomoże nam zdefiniować lepiej kształt i wzmocnić makijaż. Więc nałożyłam sobie trochę kredki i teraz skośnym pędzelkiem rozcieram ją sobie delikatnie i robię taką prowizoryczną kreskę i dalej rozcieram, zmiękczam. Teraz linia wodna i troszkę dolnej powieki i znowu rozcieram. Robię to tak stopniowo, bo jest to zastygająca kredka, więc będzie mi łatwiej wszystko kontrolować. Mam spokojnie czas, żeby zająć się daną partią. Wewnętrzny kącik też musi być. Like so. Więc mamy naszą bazę i teraz będziemy sobie to gruntować cieniem. No i ja wybiorę sobie oczywiście ten ciemny fiolet. Małym kulkowym pędzelkiem wklepuję sobie cień w naszą kreskę i zobaczcie, jak się od razu fajnie ochładza ten fiolet. Troszkę sobie rozcieram krawędzie i będę chciała sobie trochę mocniej rozblendować to miejsce, bo póki co moje oko robi coś takiego cyk i cyk. Żeby oko dawało bardziej wyciągnięty efekt, to muszę nadbudować to miejsce. Teraz jak podniosę, to zobaczcie, że automatycznie zrobiło mi się takie podkreślone załamanie, więc wyciągam to tylko jeszcze bardziej. Poprawię sobie jeszcze wewnętrzne kąciki, żeby były mocniej wyciągnięte. I tutaj nakładam sobie kredkę bezpośrednio na pędzelek i wtedy w kącik. Dzięki temu mam po prostu większą kontrolę i precyzję. I od razu sobie rozklepuję wszystko i gruntuję fioletem. I jakbym chciała sobie trochę to załamanie powieki jeszcze podkreślić, wydaje mi się, żeby wziąć sobie ten brudny róż, żeby już być tak w temacie monokolorystycznie. I jeszcze dokładniej podkreślam sobie załamanie powieki i rozcieram te wszystkie krawędzie tutaj. Więc jak widzicie, wziąłam sobie duży, puszysty pędzelek, żeby on mi od razu wszystko ładnie blendował. I wracam do chłodnego fioletu, żeby jeszcze sobie dobudować i stworzyć bardziej odcięte załamanie powieki. Teraz z takiego wyciągniętego kociego oka robi nam się troszkę klimat retro. Nie wiem, czy Wy też to widzicie. Dlatego pomyślałam, żeby tutaj w środek spróbować wpakować sobie tą miętę, czy ten turkus. Wydaje mi się, że wtedy będzie taki mega nowoczesny retro look. Co myślicie? Próbujemy, także biorę się za Aqua Breeze i pakuję sobie w tą przestrzeń, która mi tutaj została. I jednak zdecydowałam się, że chcę tutaj nałożyć sobie bazę, jakąś taką jaśniejszą, żeby było takie po prostu mega wyraziste to, więc ściągam sobie troszeczkę tego koloru patyczkiem i tutaj wyłożyłam sobie białą bazę. To może być oczywiście korektor, to może być jakaś kredka. Biała, beżowa, to już bez różnicy. I jeszcze raz pakuję. No zobaczcie. Zobaczcie, że to od razu będzie takie mocniej kontrastowe. Na tym mi zależało. Co Wy na to? Mega spoczko. Chciałabym sobie lekko rozjaśnić okolice pod łukiem brwiowym i wezmę sobie ten jaśniutki róż i fluffy pędzelek. Doklepuję sobie, żeby jeszcze doczyścić trochę tą okolicę. Fajne. No i w ogóle ja myślałam o jakichś kolorowych rzęsach znowu. I teraz nie wiem. Fioletowe by były spoko, ale nie mam takiego ciemnego fioletu. Czy nebeskę. Nie będzie tłumacz.
Tu mam troszkę czarnej maskary, a tutaj czarna maskara i nałożone trochę fioletowego eyelinera i chyba idziemy w fiolet. Mówiłam, że będzie retro, żartowałam. To znaczy oczko jest troszkę retro, bo te kolory mi się tak kojarzą i w ogóle pięknie obok siebie wyglądają. Uważam, że to jest super połączenie kolorystyczne, no ale czułam potrzebę zrobić to troszeczkę bardziej w moim stylu. Także tak się prezentuje ostatni makijaż. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba i myślę, że możemy przejść do podsumowania pracy tą paletką. Jestem absolutnie zachwycona tą premierą, bo paleta wizualnie mi się niesamowicie podoba, ale też cudownie mi się nią pracowało. Tematy, tak jak już kiedyś Wam wspominałam, uwielbiam formułę matów The Dots. One są kremowe, one są miękkie, one się przepięknie budują, przepięknie blendują i właśnie nawet te najjaśniejsze, najdelikatniejsze cienie przepięknie prezentują się na powiece, a jeżeli jeszcze nałożymy je sobie na jakąś beżową czy białą bazę, no to już w ogóle są mega, mega intensywne. To jest taka mega przyjemna kremowość, którą bardzo lubię w matach. One są takie leciutko jakby pylące się przy dotykaniu pędzelkiem, co świadczy o tym, że one po prostu fajnie się będą transferowały na powiekę, bo kiedy one są suche, takie kredowe, to trochę trudniej jest je zbudować, a przy tej kremowości, która charakteryzuje się tym, że ona się będzie lekko w palecie pylić, ale mamy, wiecie, ten efekt, że na oku one się przepięknie budują i blendują. Uwielbiam tą kolorystykę, która jest taka troszkę nieprzewidywalna, inna i powiem Wam, że no nie jestem w stanie do żadnej innej palety porównać tej palety, że nie widziałam czegoś takiego, więc to jest dla mnie też ogromny plus. Uwielbiam to opakowanie, przemyślane, no i znowuż podejście, że możemy sobie kupić tylko cienie, całą paletę, pojedyncze cienie, więc każdy może wybrać coś dla siebie. Ja jestem zachwycona, uwielbiam. Uwielbiam zarówno jeżeli chodzi o jakość tych cieni, jak i o kompozycję. Dla mnie po prostu hicior. Z dzisiejszego odcinka bardzo dużo makijaży mi się podobało, także ja jestem zadowolona. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta paleta, czy może macie już ją i co o niej myślicie. Jak dzisiejsze makijaże wypadły, który przypadł Wam do gustu w szczególności. No i pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę kupić coś od The Dots, czy tą paletę, czy jakiekolwiek inne produkty, to możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego. Ja na nim nie zarabiam, to jest po prostu kod, który możecie wykorzystać, żeby mieć taniej, co tylko sobie tam zażyczycie kupić. Wiecie, że tydzień makijażu to jest dosyć wymagająca seria i wymaga ode mnie dużo czasu, żeby ją nakręcić, także będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie mi troszeczkę wsparcia, jakąś łapkę do góry, komentarz, podbijecie odcinek. To jest bardzo, bardzo pomocne, wy sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo. Także dziękuję wszystkim za wsparcie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!